Jedna z najbardziej podstawowych metod nauki języka to metoda powtarzania poprawnych fraz. Ponieważ lubię wizualizować różne zagadnienia, w swojej pracy nazywam tę metodę metodą papugi, czyli mów jak papuga. Ta metoda często wykorzystywana jest na początku nauki, kiedy student nie zna jeszcze zasad gramatyki, ale już chce powtarzać zdania, pytania, chce używać języka. Są to wszystkie frazy, których używamy na pierwszych lekcjach języka polskiego. Nazywam się Magda, mieszkam w Australii, mam 40 lat, lubię biegać. Na początku nauki wszystko jest nowe, więc powtarzasz. Uczysz się po prostu poprawnych form, nie zastanawiając się, dlaczego akurat ta końcówka jest tutaj. Zapamiętujesz najczęściej powtarzające się zdania. Jestem w domu, piję kawę z mlekiem, oglądam telewizję, idę do pracy, mam lekcję. Ta metoda sprawdza się idealnie na początku, kiedy masz dużo innych rzeczy do nauki. Kiedy opanowujesz czasy czasownika, kiedy uczysz się słownictwa. Nie ma sensu przyspieszać tego etapu, ponieważ będzie to bardzo frustrujące. Nie jesteś w stanie zapamiętać wszystkiego od razu. Ta metoda sprawdza się również idealnie w pracy z dziećmi, ponieważ dzieci powtarzają zdania automatycznie i zapamiętują. Jak więc posługiwać się tą metodą? Na mojej stronie internetowej znajdziesz kalendarz na 30 dni z podstawowymi słowami. Jeśli umiesz, możesz napisać z tymi słowami poprawne zdania. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz poprosić Google, możesz poprosić o pomoc swojego polskiego przyjaciela lub nauczyciela. Kiedy napiszesz te zdania, po prostu potem je powtarzaj. Ważne jest, żeby wyrazy, które wybierzesz i zdania, które utworzysz, były praktyczne i często używane, ponieważ nie ma sensu na początku uczyć się rzeczy, których nie potrzebujesz. Przez 12 lat pracy z dorosłymi uczącymi się języka polskiego wiem, że pewne zdania powtarzają się bez względu na to, gdzie mieszkasz, ile masz lat i co robisz. Gdybym miała utworzyć swoją listę takich najczęściej powtarzających się zdań, byłyby to zdania: mieszkam w Australii, mam 40 lat, jestem w pracy, idę do sklepu, idę na spacer, jedziemy do szkoły, rozmawiam przez telefon, czytam książkę, mam lekcję, o której będziesz w domu. Czy umyłeś zęby? We wszystkich tych zdaniach użyłam różnych przypadków, ale w metodzie papugi to w ogóle nie ma znaczenia, ponieważ na początku nie zastanawiasz się, dlaczego pewne końcówki zostały zmienione, dlaczego jest w Australii, a nie Australia, dlaczego lat, skoro mój kot ma 2 lata. W tej metodzie jedynie pamiętasz poprawne zdania, pytania i frazy. Na dalszym etapie nauki oczywiście pojawią się pytania dlaczego. Ale teraz sprawdź, ile zdań potrafisz napisać tylko przez to, że często je powtarzasz. Jakie zdania powtarzasz codziennie? Zrób sobie takie małe wyzwanie i przetestuj metodę papugi. Mów jak papuga. A jeśli skończysz i będziesz chciała wiedzieć więcej, dlaczego taka końcówka, a nie inna, jakie są zasady, to zapraszam Cię serdecznie do 7 Polish Cases Academy. Do usłyszenia.